Witajcie w kolejnym odcinku Stodoła Garage. Dzisiaj zakończenie projektu Niezatapialna 30. Opowiem Wam, co tutaj zostało zmodyfikowane, dlaczego i ewentualnie jak takie przeróbki po prostu sobie w łatwy sposób wykonać. Więc zaczynajmy. A więc zacznijmy od samej osi przedniej. Jak widzicie, wjechało tutaj wspomaganie hydrauliczne na siłowniku poprzecznym, ze względu na to, że po prostu nie obciąża nam całego przedniego stworzenia. Wszystko znajduje się bezpośrednio na osi i nie przenosi właśnie nam dodatkowych obciążeń tutaj na ten stworzeń, który i tak swoją drogą swoje musi tutaj wycierpieć. Oczywiście zostały założone również nowe opony, nowe felgi i jak również całe nowe piasty, bo mieliśmy tutaj 5-szpilkowe, musieliśmy zamienić całe piasty wraz właśnie z czopami na 6-szpilkowe. I jak widzicie, mamy tutaj rozmiar 10×75 na 15,3. Bardzo ładny, szeroki balon. Dzięki temu nam się przód nie zapada. Bardzo ładnie się to prowadzi. Dodatkowo musieliśmy odwrócić felgi ze względu na to, że przy skręcie zaczepiała tutaj felga o tą krawędź. Musieliśmy je po prostu założyć na odwrót, dlatego od razu sobie odwróciliśmy tutaj szpilki. Jak widzicie, one są założone dokładnie na odwrót, ponieważ jest tutaj płaska powierzchnia i ten stożek nie miałby się za bardzo w co wciąć. Przez to, że zostały założone te szerokie balony, to cały przód nam się poszerzył aż do 172 cm, przez co jak widzicie te baloniki nam troszkę wystają, bo z tyłu mamy tylko 154 cm szerokości. Dlatego postanowiliśmy dołożyć tutaj z tyłu bliźniaki. Bliźniaki zostały dołożone na felgach od międzyrzędzi i mamy tutaj opony o rozmiarze 9,5×9 na 32 cale, przez co są tutaj około 2 cm niższe od tej opony głównej, że tak powiem. Dzięki temu na uwrociu, gdzieś tam na twardszym gruncie, po prostu nam to w najzwyczajniej w świecie nie stawia zbyt dużego oporu, tak samo na drogach utwardzonych. Natomiast jeżeli chodzi o opony wewnętrzne, to też tutaj nie jest, że tak powiem, rozmiar standardowy, bo tutaj mamy 12,4×11 na 28 cali. Ten kapeć jest troszkę, że tak powiem, szerszy, ale łączna szerokość tutaj tych opon to jest też 56 cm łącznie, przez co naprawdę mamy, że tak powiem, się na tym miękkim gruncie o co zaprzeć. Ale oczywiście przy nawrotach tutaj nie ma problemów, że tak powiem, z taką szerokością koła. Nie stawia to żadnych oporów, ani się nie przesuwa. Bardzo naprawdę dobrze się tym manewruje. Właściwie to w ogóle, poza tym, że ciągnik jest no, odrobinkę szerszy, to nie odczuwamy w ogóle w żaden sposób tych bliźniaków tutaj, że one są założone. Wspomaganie w tym ciągniku zasilone jest z pompy, która została wstawiona zamiast sprężarki powietrza, ze względu na to, że nie potrzebuje układu pneumatycznego w tym ciągniku, bo on nie jeździ tutaj z żadnymi przyczepami. To ten układ pneumatyczny był mi niepotrzebny, a więc postanowiłem zdecydować się właśnie na rozwiązanie zamiast sprężarki, żeby po prostu najzwyczajniej w świecie nie obciążać dodatkowo rozrządu. Wszystkie przewody hydrauliczne od wspomagania tutaj ładnie upiąłem, dorobiłem tutaj takie specjalne mocowania. Te mocowania bez problemów możecie sobie kupić w każdym praktycznie sklepie rolniczym. Dospawałem do niego tutaj kawałek płaskowniczka, żeby zamontować tutaj te mocowanie bezpośrednio pod śrubę od społowienia ciągnika, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Takie mocowanie dorobiłem. Dzięki temu te przewody tutaj nigdzie nam nie wiszą, nie ocierają, są sztywno zamocowane. Tutaj nie mocowałem tego do
na przykład tutaj jeszcze nie dociągałem do filtrów, ze względu na to, żeby właśnie jak oś pracuje, to nigdzie te przewody po prostu się nie napinały. Jak widzicie, również jest tutaj wstawiony oczywiście alternator zamiast prądnicy. Tak samo już jakiś czas temu oczywiście przeszedłem na ten rozrusznik szybkoobrotowy. Spisuje się to naprawdę bardzo dobrze. Tylko że jeżeli już mamy tutaj wstawiony alternator i podłączony właśnie w ten sposób, że jest podpięty bezpośrednio do przewodu zasilania rozrusznika bezpośrednio, to pamiętajcie, żeby wstawić sobie hebelek. Hebel jest wstawiony od Ruska. Zwykły, najzwyklejszy hebel, przykręcony tutaj na jedną śrubę. Bardzo fajne, proste rozwiązanie i wygodne. Zestaw dwóch akumulatorów został zastąpiony jednym 12V i również jak przechodziłem oczywiście na alternator, to akurat w tym ciągniku musiałem zmienić biegunowość. Ze względu na to, że wcześniej był tutaj podłączony plus na masę, a nie minus. A że alternatory już mają właśnie minus na masę, no to musiałem oczywiście przejść. Nie ma z tym żadnego problemu, nawet jeżeli macie stary rozrusznik, no to oczywiście on będzie i tak kręcił dokładnie w tą samą stronę, bo zamienią się kierunki przepływu po prostu przez niego prądu, a jego kierunek obrotów pozostanie bez zmian. Cała elektryka w tym ciągniku też została, że tak powiem, wyrzeźbiona na nowo, na nasze potrzeby. Zaszło tutaj wiele zmian. Wyrzuciliśmy tutaj ten oryginalny włącznik rozrusznika wraz z świecami i też tutaj weszła nowa stacyjka, która nie dość, że ma grzanie świec, to jeszcze ma możliwość w ogóle podłączenia nawet świecy płomieniowej i w tym momencie na pierwszym stopniu po prostu mamy tutaj grzanie świec, a następnie później rozruch. Tak samo zamieniliśmy sobie włączniki. To też chyba są od jakiegoś Ruska wzięte włączniki dwustopniowe. Jeden odpowiada za światła mijania i długie, a drugi za pozycyjne i dodatkowe oświetlenie w postaci dwóch halogenów LEDowych na tyle ciągnika. Jeżeli chodzi o kierunkowskazy, w ogóle zostały tutaj z tego ciągnika zupełnie usunięte. To jest po prostu tylko światło obrysowe, że po prostu ewentualnie gdzieś przy przejazdach polnymi drogami najzwyczajniej w świecie ten ciągnik było widać. Jeżeli chodzi o te halogeniki LEDowe, bardzo fajnie oświetlają. Trochę za słabo może rozpraszają, jeżeli chodzi o te światło główne tylnie, bo on ma tutaj jeszcze dodatkowo, jak widzicie, boczne doświetlanie. Bardzo fajnie się to spisuje i naprawdę zasięg tych reflektorów, jeżeli musimy coś, że tak powiem, sobie konkretnie doświetlić, to jest naprawdę dość duży. Prześwit ciągnika też postaraliśmy się, że tak powiem, zwiększyć do maksimum i został w ogóle wyrzucony calutki tylni zaczep wraz tutaj z tą kulą mocującą go. Wyrzuciliśmy to wszystko, żeby po prostu właśnie mieć jak najwyższy prześwit, a że mamy tutaj taką sztywną beleczkę, to zapinamy sobie ewentualnie przyczepę właśnie do tej belki. Dzięki temu oczywiście możemy regulować wysokość dyszla i gdzieś na większych przechyłach można ją podnieść lub opuścić w zależności od potrzeby, żeby po prostu, że tak powiem, nie zaryć gdzieś. Tak samo te koła przednie, przez to, że są tutaj wrzucone te troszkę wyższe i większe balony, to ten prześwit tego ciągnika się też minimalnie zwiększył. I mimo tego, że właśnie zwolnice są w górnej pozycji, to ten przód nawet minimalnie troszkę do góry, że tak powiem, stoi, ale nie jest to zbyt duża różnica, ale właśnie te opony spowodowały to, że też mamy tutaj właśnie miskę zawsze troszkę wyżej. Najniższy punkt tego ciągnika to właściwie jest tutaj wystające dźwignie hamulcowe. Oczywiście remont silnika odbył się w zimę. Filmy do tego, jak poskładać cały ten silnik, zostawię Wam w opisie całego filmu, tak samo jak i tył, wszystkie zwolnice, tylko że akurat zwolnice były rozkładane od emeczki
bo tutaj siedzą stare, oryginalne, ale że miałem akurat M-kę do zrobienia, to znajdziecie na moim kanale film, jak rozłożyć takie zwolnice od M-eczki akurat, ale z tymi większej, że tak powiem, filozofii nie ma, bo konstrukcyjne są praktycznie takie same, poza tym, że zamiast łożysk stożkowych mamy tutaj po prostu walcowe łożyska i zamiast jedną śrubą centralną, która reguluje luz, tutaj mamy po prostu dwie śruby, które nam zabezpieczają całą piastę przed wysunięciem. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku i do zobaczenia w kolejnym.